Cześć, ja się nazywam Michał Rutkowski i witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy vlog będzie poświęcony sprzętowi, którym nagrywamy ja i moja żona na naszych blogach Rutkowski de Familia i na moim Rutkowski Michał. Ale zanim zaczniemy od tego, czego używamy do nagrywania i też małych zakupów, które poczyniłem ostatnio, takich groszowych, które nam się przydają do nagrywania z AliExpress, które też chciałbym Wam pokazać. Też kupiłem nową kamerę, którą Wam bym chciał dzisiaj zrobić mały unboxing. Odpowiem na parę komentarzy z wcześniejszych blogów. Więc zaczniemy od tego, bo tam troszeczkę ich było. Więc parę krótkich komentarzy. Pierwszy komentarz. Małgorzata Woźnicka 5360. Czy to jest własność Twoja czy żony? Pytam, bo podobno obcokrajowcy mają problem z własnością na Filipinach. To jest komentarz odnośnie naszego domu i resortu. I tak, jeśli chodzi o obcokrajowców, to oni nie mogą kupić ziemi na Filipinach. Jedyna możliwość, żeby kupić, prawda, mieszkanie, można kupić mieszkanie, prawda, jakieś takie w kondominium, gdzie co najmniej 60% udziałowców to są Filipińczycy. I tak samo też jest w naszym przypadku. Mogłem to kupić na żonę, postanowiliśmy założyć firmę, gdzie moja żona ma 60% udziałów, ja mam 40% i firma jest własnością ziemi, na której stoi dom, którym właścicielem jestem ja na dokumentach. Kolejne pytanie. O, tego chyba niedługo wywalę. Kosmos X1i. Dzień dobry. Mam pytanie. Pana Fifka gdzie bardziej lubi zakupy? W Polsce czy na Filipinach? Kurczę, jakieś takie dziwne pytanie. Gdzie lubi zakupy? Tak samo chyba jak ja w Polsce, no bo na Filipinach jeszcze zależy co kupujemy, prawda? Jeśli chodzi o zakupy na Filipinach, no to też jest ciężko z dostępnością i też oni nie potrafią reklamować się. W Polsce odpalasz internet, wyszukujesz co chcesz, wyszukujesz sklep ewentualnie, w którym jest i sobie zamawiasz. Na Filipinach oczywiście macie Lazadę, Shopee, możecie też zamówić, nie ma problemu, ale też dużo rzeczy nie ma. Jeśli chodzi o lubienie, no to ja lubię kupować tam, gdzie jest taniej. Więc jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś rzeczy jedzeniowe, te, które są tańsze niż w Polsce, to wolę tam automatycznie. A czegoś, co jest trudno dostępne, albo po prostu mamy większy wybór, no to wolimy w Polsce. Też trzeba wziąć pod uwagę, że raczej rzeczy te z górnej półki, jakieś takie z Europy czy ze Stanów są droższe na Filipinach niż w Polsce. Prawda? Więc dużo takich konkretnych rzeczy tak naprawdę wolimy przywozić z Polski tam. Tam może są dostępne innej marki, ale też bardzo często mogą być droższe. Kolejne pytanie. Para 12 full. Czy miejsca spawów w belkach metalowych na dachu są jakoś zamalowane przed korozją? Tego nie wiem i tego się dowiem. Idziemy dalej. Bożena 3. Mówiłeś, że Twój dom będzie skończony. Nie wierzę, że Ty w grudniu się tam wprowadzisz. No słuchaj, Bożeno, rozmawiałem z właścicielem firmy, z którym mamy kontrakt podpisany i dałem mu ultimatum, żeby mi dał datę na bank, kiedy mogę się wprowadzić i kiedy może firma przyjechać i zacząć składać siłownię. I dostałem informację, że 1 grudnia będzie większość rzeczy skończona, przynajmniej będzie siłownia i dom. Może nie w 100%, będą jakieś jeszcze wykończenia, meble, ale na tyle, że będzie można już zamieszkać. Czyli rozumiem, że będzie co najmniej jedna dziecięcy pokój zrobiony, nasza sypialnia, studio i kuchnia. Prawda? No i łazienka. Druga łazienka może być jeszcze w remoncie. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ja nie lubię mieszkać w remoncie i jeśli by znowu był poślizg, to będę oczywiście zły, no ale po prostu wynajmiemy jakieś mieszkanie na miesiąc. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Też to jest okres świąteczny, też będziemy jechać do rodziny w tym czasie, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Zaufam tej firmie, no bo mówię, budują nie najgorzej. Jest obecnie poślizg, ale nie na tyle duży, żebyśmy się w ciągu roku ze wszystkim nie zamknęli. Kolejne pytanie. Marzena Romanowska _K6U.
Cieszysz się, że Rafał będzie twoim sąsiadem? Przecież go nie lubisz. Nigdy nie mówiłem, że Rafała nie lubię. Rafał jest taki neutralny. Osobiście go nie poznałem, więc też nie mogę się więcej wypowiadać. Jeśli chodzi o jego blogi, no to po prostu dla mnie są takie monotonne i takie widać, że nagrywa troszeczkę, żeby nagrywać, tak? Żeby zarabiać na tym kasę. To mi się nie podoba, bo to czasami mogę odczuć i po prostu na siłę klepie te blogi, a nie robi czegoś konkretnego, czegoś, żeby było akurat na blogu, prawda? No i to tyle. No nie zgadzam się akurat z tym, co uważasz. Nie wiem, skąd takie wypowiedzi. Kolejne pytanie. Aga Aganowska 9294. Facebook przytrzymał kasę, żeby wyniki finansowe zmienić i kasę już powypłacał, a z YouTube chyba nieczęsto są kłopoty. Super impreza, wszystkiego najlepszego dla Aleksa. Dziękuję, Aga. Słuchaj, jeśli chodzi o YouTube, to nie ma obecnie z nim problemu. Tak naprawdę i z monetyzacją filmu i z wypłatami. A jeśli chodzi o Facebooka, to też tak myślałem, że tak jest, ale od maja nam nie wypłacił pieniędzy. Mamy zablokowane obecnie jakieś 5-6 tysięcy. Część wypłacił 2 miesiące temu, ale pozostałe konta mamy zablokowane, jeśli chodzi o wypłaty i też zdemonetyzowane. Więc mamy konto 3,1 miliona tak naprawdę followersów na Facebooku i ma demonetyzację. I co najlepsze, wszystkie konta, które były połączone z wypłatami, zostały zdemonetyzowane. Mieliśmy podpięte 8 kont, czyli moje łącznie ponad 5 milionów followersów. Wszystkie zostały z tą jedną wypłatą na naszą firmę w Polsce zostały zdemonetyzowane i tego nikt nie jest w stanie z Facebooka rozwiązać. Powiedzieli, że tak jest i koniec, kropka. Więc dlatego już nie publikujemy za często na Facebooku. Używamy go raczej tam jakieś zdjęcia, informacje wrzucamy i staramy się wszystkim mówić, żeby przyszli na YouTube'a. Kolejne pytanie. O, też. Aga Aganowska 9294. Ciekawa jestem, skąd Rafał Baran LB wziął pomysł na inwestycję w tym miejscu, bo wcześniej to jakoś tak chybione miał pomysły. No ja podejrzewam, że tak naprawdę jedyna możliwość to, że widział po prostu na blogu to, co kręciliśmy, prawda, pokazywaliśmy naszą budowę. Ja się cieszę z tego, że tam zainwestował, bo dostaniemy z tego 5% od firmy. Taką mamy umowę, że wszyscy, którzy wybudują, podpiszą kontrakt z firmą, to dostaniemy 5%. Więc z automatu ja jestem bardzo zadowolony. Czy to jest dobra inwestycja pod kątem Rafała, pod wynajem mieszkania? To by było dobre pytanie. Nie wiem, ale się dowiem. Znaczy, według mnie nie jest to zła i na pewno nie straci na tej inwestycji. No chyba, że żona go wysiuda i ale to tak samo jak w moim przypadku i w przypadku Rafała. On mówi, że kocha swoją żonę, ja też kocham swoją żonę, ale głównie to, co robimy, to robimy dla dzieci. Więc nawet gdyby mi wysiadła, to moje dzieci będą miały to, co ja zainwestowałem na Filipinach. I tak samo w jego przypadku, więc tym się akurat najmniej przejmuję. Jeśli chodzi o opłacalność, no to na pewno na tym nie straci. Jeśli chodzi o wynajem, no to w okolicach Walencji miesięczny wynajem z basenem można już znaleźć od 25 do 30 tysięcy. No dobra, można znaleźć i taniej, bo widziałem za 15 tysięcy mieszkanie z dostępem do basenu, 15 tysięcy peso, czyli 1000 zł, jakieś 2 km od naszej budowy. A jeśli chodzi o takie jakieś w standardzie powiedzmy europejskim, no to od 25 do 30 tysięcy można znaleźć do wynajęcia. Po odliczeniu kosztów i tak dalej, no zwrot jest po, nie wiem, tam w jego przypadku po 5-6 latach, więc jeśli będzie 100% obłożenia, więc to nie jest zła inwestycja. Kolejne pytanie. Odnośnie zbrojenia. Piotr Wilczak 7315. Zbrojenia wyglądają na solidne, nadprogramowo,
ale to może z powodu trzęsień i huraganów. Połączenia wzdłuż prawidłowe z zakładką, ale bardzo ważne są narożne, które powinny być również z nakładką, ale tego tu nie widzimy. Jednym zdaniem trochę stary system, ale bardzo prawidłowy i powinieneś być zadowolony. No, też tak uważam, że strasznie dużo tych tam prętów i będzie to solidne. Słuchajcie, no jedziemy z budową cały czas. Za 2-3 miesiące, za 2 miesiące jedziemy w grudniu, tam na 4 miesiące na Filipiny, dopilnować i zrobić otwarcie. Zobaczymy, jak się uda. A teraz zacznijmy od tego, co używamy do nagrywania naszych vlogów. Jako że nie mamy kameramena, nie mamy kamerzysty, prawda? Więc w większości vlogi kręcimy z ręki. Albo ja nagrywam moją żonę, albo ona mnie. Więc musimy używać obiektywów szerokokątnych. To, co widzicie teraz, jest nagrywane moją już kamerą starą Sony A7C. I ona jest na trypodzie postawiona, prawda? Ma słabą, bez gimbala, słabo się nagrywa z ręki, dlatego została jako kamera stacjonarna, ewentualnie aparat do zdjęć, ale jest to bardzo fajna, mała kamera, tak naprawdę, która nam bardzo dobrze służy. No jest oczywiście pełna klatka, to jest dla nas ważne. Dobra, zacznijmy od mojej żony. Moja żona używa już od paru ładnych lat Sony ZV-1 ZV-1 Mark II. Używała Sony ZV-1, używała potem kolejnej wersji Sony ZV-1F i teraz Mark II. Fajna, lekka kamera, matryca jednocalowa i naprawdę bardzo fajny obrazek z tego wychodzi. Też przez to, że matryca jest jednocalowa, w słabo oświetlonym pomieszczeniu też wygląda to bardzo ładnie. Możecie sobie obrócić. Lekka, naprawdę sporo wytrzymały nam te kamery. Zawsze jak jest nowy model, to zmieniamy. Tą kupiłem jej teraz, jak byliśmy ostatnio na Filipinach. Była ponad 1500 tańsza niż w Polsce. Dla każdego, tak naprawdę każdej osoby początkującej mogę polecić tą kamerę do nagrywania vlogów. Ale też do zdjęć, prawda? Bo jest malutka, popatrzcie się. To jest wielkość dłoni. To jest lekkie, tutaj mamy do tego taki tripodzik. Można też dokupić oryginalny tripod Sony, którego mamy jednego, gdzie jest w nim możliwość włączenia, nagrywania i zooma. Też jest fajny, jest trochę cięższy, ale ten, że to ostatnio się spodobał, to tak. Ja nagrywam oczywiście moją kamerą, to jest akurat moja druga. Na co dzień nagrywam od roku, odkąd się pojawiła, DJI Pocket 3. Tak? Bardzo fajna, bardzo z niej jestem zadowolony. Była już ze mną na Madagaskarze, 2 razy na Filipinach, 3 razy na Filipinach i wszędzie, gdzie jeździmy, to ją zabieram. To jest akurat moja druga zapasowa, do tego można używać mikrofonów, dwa mikrofony DJI Mix 2 podłączyć do niej, więc naprawdę fajnie. Też ma matrycę jednocalową. Wiadomo, tych kamer akurat największy minus, no to, że nie są wodoodporne. Ale jak na razie się z nią nic nie stało, a już padła mi parę razy. Parę razy gdzieś nią zahaczyłem i naprawdę bardzo mało szwankuje. Tam parę razy ostrości nie złapała, czasami mi wyłączyła nagrywanie, ale to są naprawdę takie duperele jak na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Już ponad rok ją nagrywam, więc powinno być dobrze. Kolejna rzecz. Tu jest nasz Insta360 Ace Pro. Kamerka, która ma 2 obiektywy. Hop. Możemy sobie włączyć. Zaraz na dniach się pojawi nowa wersja. Z tego co wiem, za jakiś tydzień ma się pojawić
Insta360 Ace Pro 2 i będzie już nagrywała w 8K. Co dobre w tej kamerze, no to my ją bierzemy zawsze wtedy, kiedy jest deszcz pada albo woda. Ja ją sobie często tutaj, tu jest taki zaczepik mamy, ja sobie to do plecaka często przyczepiam, tak żeby mieć tutaj jako kamerka. Bardziej, że jest tak ustawiona, że włączę nagrywanie i nikt nie widzi, że ja nagrywam. Tak? Więc czy sobie ją zrobię tak i nikt nie widzi, że nagrywam. A jak zobaczymy tutaj, to się nagrywa cały czas. Więc pod tym kątem jest troszeczkę większa niż GoPro, niż DJI Action. Jeśli chodzi o obrazek, to w ładnym świetle nagrywa ładnie. Ja ogólnie nie jestem zadowolony z jakości. No ale mówię, do basenu, do wody trzeba ją używać, więc ją mamy. No i teraz coś, na co czekałem i też nagrywam tego vloga, bo się nie mogę doczekać, żeby rozpakować. To jest nowa kamera DJI Action 5 Pro. Nie używałem wcześniejszych wersji DJI. Kupiłem ją ze względu na to, że można do niej bez problemu, bezprzewodowo podłączyć dwa mikrofony DJI Mix 2 Pro, które posiadam. Podobno nagrywa bardzo podobnie do tego Insta360 Ace Pro. Ja tego jeszcze nie wiem, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Przychodzi w takim pudełku, to jest wersja Adventure Combo, czyli ma pierwsze otwarcie, słuchajcie. Pierwsze otwarcie. Tada! Bardzo ładna, malutka kamera. Dla porównania to są dwie. O, widzicie? Jest o jakieś 30% mniejsza. Obie sensor mają ten sam, 1 i 1/3, więc zrobię to dla Was. Wow. Fajna, taka chropowata. Tego. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Ta w porównaniu z tym z Insta360 można w niej nurkować troszeczkę głębiej, do 20 metrów. Oczywiście tam jest informacja, że nie w słonej wodzie i tak dalej, ale z zasady, jak się ją szybko umyje. USB typu C. To jak się otwiera? Tutaj. Wejście na kartę microSD i na baterię. Słuchajcie, w zestawie jeszcze jest taka klatka, bym powiedział, mini. Adventure Combo. Tu są dwa uchwyty do montażu. Klatka, o, taka klatka. Tak na wcisk ona wchodzi. Hop. I tutaj ją hop i jest w klipie. Klatka, do czego ona jest dodatkowo? Ma miejsce zmocowanie z boku, prawda? Plastikowa jest. Z jakiegoś takiego ABS-u. No i jeszcze w zestawie jest zaczep do kasku. Taki zaczepik do kasku z 3M taśmą. No i to jest denerwujące, bo to jest zaczep tutaj od dołu tego GoPro, tego DJI, żeby było na mocowanie GoPro, już się tak przyjęło. Ta od Insta360 jest węższe mocowanie niż w DJI. A jeszcze jest jedno mocowanie, tylko że trochę większe. Kabel USB. No i no to, nad czym mi najbardziej zależało, dlatego kupiłem wersję combo, to jest taki ładowarka z 3 bateriami. O, tak tutaj
I mamy 3 baterie. Hop. Nie będę Wam się rozpisywał, jeśli chodzi o parametry tego Action 5 Pro. Teraz to wszyscy o nich gadają. Jeśli chodzi o jakość, no to pewnie niedługo zobaczycie na blogu. Ewentualnie jeśli będziecie szybciej chcieli wiedzieć, no to napiszcie tam w komentarzu, to postaram się przy okazji odpowiedzieć, czy jest lepsza. No i selfie stick. Fajny. Powiem szczerze, że taki fajny. Takiej długości? Długi. Widzicie? Ponad metr, z 1,20 m może mieć. Ale fajnie wykonany, lekki, z mocowaniem do statywu u góry. Więc można sobie jakiś taki mały statywik, tripoda, na przykład taki zamontować. Hop. I mamy sobie taki zestawik. Prawda? Ewentualnie możemy go postawić, prawda? Hop. Ten oczywiście jeszcze jest rozkładany, więc jeszcze wyższy. Ponad 2 metry miał wysokości. Więc bardzo fajna i przydatna rzecz. Zamontowałem na kijku, więc tak to wygląda. Tak sobie można wziąć i sobie bloga prowadzić, przynajmniej w jasnym świetle. A i kolejna sprawa, dlaczego też chciałem tą kamerę, bo DJI zrobił genialną robotę, że na jednej baterii można nagrywać ponad 2 godziny. Więc przy 3 bateriach mogę ją cały czas nagrywać pół dnia, 6 godzin na 3 bateriach i nie ma z tym problemu. Potem więcej jest wycinania, ale przynajmniej nagram to, co bym normalnie, czekając aż się włączy kamera, bym nie zdążył nagrać. Słuchajcie, teraz przejdziemy do rzeczy, których zamówiłem. Takie gadżety z AliExpress, które przydają nam się nagrywania. Pierwszą rzeczą to właśnie jest pokrowiec. Ale nie byle jaki. To jest akurat Ulanzi z AliExpress. Nie, to akurat nie jest z AliExpress, to normalnie ze strony polskiej. To jest pokrowiec do GoPro 4.5. On jest mniejszy trochę, ale powiem Wam, że idealnie pasuje właśnie do Action. Jest na wcisk. Ale naprawdę jest... Zobaczcie, czy dobrze wkładam. Jest po prostu jak na wymiar. Ten pokrowiec, i oczywiście pokrowiec jest tutaj z taką otwarciem, żeby można było schować kamerę, ale żeby było jeszcze miejsce na kijek czy tam tripod, do którego ma się podłączonego. Fajne, specjalnie szukałem takiego najmniejszego, żeby jak najmniej było miejsca w środku. Dlatego wybrałem akurat taki. Dobra, kolejną rzeczą, co zamówiłem, to takie adapterki właśnie do podłączenia typu GoPro i siedzi, tak? Pokażę Wam. Tutaj jeszcze jakiś czas temu kupiłem sobie takie mocowanie do plecaka, które możemy sobie zrobić w ten sposób. Na szybko złączkę. I mamy zamontowane na plecaku, prawda? Sorry, słuchajcie, miałem niedawno tę operację i jeszcze mi się rana nie zagoiła. Jeszcze 8 dni do zdjęcia szwów. I widzę, że już ręka jest zmęczona. Nie mogę jej używać. No, ale to fajnie wygląda, bo można szybko odpiąć i zacząć nagrywać, co się chce. Takie kupiłem dwie, jedną czarną, drugą czerwoną, żeby było kolorowo, prawda? Oczywiście można podłączyć wszystko na to złącze GoPro. I też od dołu jest gwint statywowy. To jakieś grosze kosztowało, już Wam mówię.
13 zł. 13 zł jedno kosztowało, czy tam 10. Jest metalowe, fajne. Tutaj kolejną rzeczą, czyli taka przejściówka. Prawda? Możemy podłączyć do statywu i możemy sobie ją gdzieś z boku zrobić, żeby w dół pokazywało. Prawda? I potem zaciskamy. Fajna jest, bo jest cała metalowa, więc tak solidne wykonanie, a kosztowało to 26 zł za taką malutką przejścióweczkę. Kolejna sprawa to przyssawka, ale nie jakaś tam taka mini, to jest 3-calówka z tego co wiem. Taniej wychodzi na AliExpress profesjonalna przyssawka z miejscem właśnie do zaczepienia, na przykład takiego, mała 3-calowa, popatrzcie się, to jest dłoń. A jak działa? Sprawdźmy na pudełku. O. I się trzyma. Polecam takie rozwiązanie, to kosztuje 88 zł już z przesyłką. Polecam takie rozwiązanie do samochodu na szybę, zamiast kupować takie tandetne, zaciskane przyssawki, które często się odklejają. Te możesz użyć do maski samochodu, jak chcesz nagrać kamerą. Możesz użyć do drzwi, do szyby, do wszystkiego. Masz dużo więcej możliwości zamontowania tutaj. Naprawdę fajnie wykonana. To akurat jest jakiś no-name, ale wiem, że Ulanzi też takie sprzedaje. No i nie jest to majątek, 88 zł. Naprawdę fajnie wykonana. Tu jeszcze w zestawie jest, żeby tutaj to było gwintem statywowym, prawda? Żeby można było bezpośrednio do tego wkręcić kamerę. Ale najlepiej tu wkręcić właśnie coś takiego i za 100 zł macie zestaw, gdzie możecie do ilu kilogramów? To jest 2,8 cala, a całość udźwig ma 20 kg udźwigu. Takie małe i każdą kamerę będziecie mogli do tego podłączyć. Fajne, podoba mi się. Mogę Wam pokazać większą, jaką mam. Ta jest z Ulanzi kupiona, bo nawet to jest większa. To jest większa, a to jest mniejsza. Ta jest za duża, a tą można sobie spokojnie na wyjazd wziąć i jest bardzo lekka. Moim zdaniem dobry zakup. Kupiłem jeszcze jedną tej samej wielkości, żeby sobie przetestować, jaka jest różnica pomiędzy no-name'em a jakąś taką firmą konkretną. Więc kupiłem jeszcze Ulanzi SC01, która jest przyssawką Ulanzi przez znaną firmą. To mi przyszło z takim pokrowcem, z uchwytem na telefon, na przykład do samochodu. I sama przyssawka przyszła właśnie też już z takim tym. Cena takiego zestawu, żeby Wam nie skłamać, to 123 zł. Jeśli chodzi o wykonanie, to ta jest lżejsza, mimo że jest ten. Jest gorzej wykonana ta Ulanzi według mnie niż ten no-name. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z przybliżenia. One są tej samej wielkości. Praktycznie tej samej wysokości i tej samej długości. Ta może nawet jest troszeczkę dłuższa. Ale to jest plastikowe, tu to jest metalowe. Więc nie zawsze marka idzie z jakością. I tak samo można sobie wziąć jakąkolwiek płaską powierzchnię, przyczepić. A producent mówi, że ile to ma udźwigu? Horyzontalnie do 20 kg, a w poziomie 12 kg. Sugerowana ładowność około kilograma. Więc teraz mam dwie. Jedna ze mną jedzie na Filipiny, na Madagaskar, na wyjazdy, bo naprawdę czasami fajnie się to przydaje, żeby do czegoś przyczepić i żeby sobie pogadać do kamery, czy do szyby, prawda, gdzieś jesteśmy, czy żeby nagrać coś.
to niby taka, to nie wiem ile to waży, z 50 gram, to waży tyle samo już z tym, więc naprawdę ja jestem w szoku i będzie to jeden z gadżetów, które będę ze sobą woził, jak będę jeździł nagrywać filmy. Żeby Was nie zanudzać, to jedziemy z kolejną rzeczą, a to później popakuję. Już to tutaj dużo mi na stole się porobiło. I zamówiłem sobie jeszcze kolejny taką przejściówkę, bo zawsze mi jej brakuje. Zawsze gdzieś chcę połączyć taką Ulanzi 28 zł. Ale też dla Was taki tip. Czasami na AliExpress możecie kupić Ulanzi naprawdę tak 10-15% taniej niż bezpośrednio z Polski, a dostawa idzie tydzień, półtora tygodnia, a jest 15-20% taniej już z wysyłką przez AliExpress. Nie wiem jak to im się opłaca, może większa marża, może jakiś VAT, ale tak jest. Kolejna sprawa, którą kupiłem sobie, żeby przetestować, to jest taki magnetyczny uchwyt na szyję. Może Wam się kiedyś przyda, spodoba. Wygląda to mianowicie. To w tej chwili dużo firm sprzedaje. Robi takie coś. I to jest na magnes. Hop. I to sobie zakładacie na szyję, pod koszulkę. Do tego sobie bierzecie sobie takie DJI już z zamontowanym tym z tyłu. Nagrywacie sobie, a potem sobie kładziecie. I czy to ma sens? No powiem Wam, że kurczę, nie jest tragicznie. Wiadomo, lepiej jakbyście mieli ten pasek na całą klatkę, ale nie jest to tragiczne. Trzyma się, naprawdę trzyma się. Jeszcze na upartego można taśmę dwustronną jeszcze do ciała tamtą część przyczepić, no to wtedy będzie się cały czas trzymało. Hop i nagrywamy. Hop i jest. I naprawdę zlecić nie zleci. Więc wydaje mi się, że będę to używał, zwłaszcza jak będę miał rok, a będziemy gdzieś pływać. Fajny zakup, podoba mi się. Cena, już Wam mówię, 31 zł. A w Polsce 100. Więc polecam zamiennik, bo wykonanie naprawdę fajne. No i jeszcze dwie rzeczy najdroższe tak naprawdę. Można powiedzieć, że wszystko co kupiłem dzisiaj to będą te dwie rzeczy. Jedną rzeczą to jest tripod karbonowy. Powiem szczerze, myślałem, że jest trochę inny. No ale już kupiłem, więc będę używał. Droga zabawka, kupiona w Polsce akurat. Taki karbonowy tripodzik. To się nazywa Ulanzi MP28. Z takimi może stać w ten sposób. A to wy nie widzicie. To jest albo możemy przekręcić tutaj i stać całkowicie na płasko. Tak? Więc jest bardzo niski. Nogi się odkręcają. Jest bardzo leciutki. I kupiłem go jako taki tripodzik. W ten sposób można chodzić. I mamy takiego tripod monopoda w jednym. Tak? Solidny. Tutaj już normalnie dużą kamerę można. I do tego kupiłem takie coś, czyli głowicę Ulanzi U100, która jest tą samą szybkozłączką, co mam na plecaku. Więc to sobie można, jak sobie przymocuję, sobie zaczepić. Tutaj głowica. I mamy głowicę. O. Całość waży, no już waży ze 150 gram, bo ta głowica jest dosyć ciężka. Tak to wygląda. Ale to już jest profesjonalny sprzęt. Porządny, metalowy. Kupiłem to pod kątem tym, że choruję na kamerę tą
pełnoklatkową Sony ZV-E1, ZV-E1 i tak się zastanawiam, czy ją kupić teraz, czy poczekać, aż będzie wersja druga, tak żeby nagrywać dla Was lepsze vlogi już w pełnej klatce i też do tego jest potrzebny bardziej solidny sprzęt. A tutaj jeszcze mam oczywiście możliwość na zamontowanie światła, mikrofonu, prawda, więc jest fajna opcja. Możemy sobie wkręcić do tego kamerę, tutaj Sony Gerlin. O. I mamy coś takiego, zestawić po złożeniu nóg. Fajne gumowe nóżki. Mamy taki zestawik. No. Co prawda już waży 2 razy więcej, bo sam tripod i ten waży tyle co normalna kamera, ale dalej można z tego korzystać. O, od razu mi zaczęło nagrywać. O. No, wyostrzy. Tutaj oczywiście możemy sobie też zrobić pod TikToka albo pod coś. Podoba mi się to zestawienie, zwłaszcza jak będę miał pełną klatkę. Słuchajcie, to na dzisiaj chyba to wszystko z tych wszystkich rzeczy. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, co zakupiłem, odnośnie naszej budowy oczywiście, to piszcie w komentarzach. Postaram się odpowiedzieć albo w komentarzach, albo w następnym vlogu. No i tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku i łapce w górę. Komentarz taktyczny bardzo miło widziany. Dziękuję też patronom za wsparcie. Cały czas mamy 2 patronów. Twardo tam czekają tylko aż wybuduję, żeby przyjechać. Ja też się nie mogę doczekać, żeby się z nimi zobaczyć. I widzimy się w następnym vlogu. Trzymajcie się.